Cześć. 5 lat temu nagrywaliśmy w Świnoujściu odcinek o szpitalu, który uważany jest za nawiedzony. Jednak na kanwie stającego się coraz bardziej popularnym serialu Netflixa o katastrofie promu Jan Heweliusz chcielibyśmy Wam jeszcze raz przybliżyć tamtą wyprawę. A to wszystko dlatego, że właśnie w podziemiach sal operacyjnych znajdujących się na terenie szpitala stworzono, że tak powiem, tymczasową kostnicę dla ofiar promu Jan Heweliusz. Posłuchajcie więc historii katastrofy promu oraz zobaczcie autentyczne miejsce kostnicy potwierdzone przez pracowników. Jeszcze przed samym zatonięciem prom Jan Heweliusz miał liczne wypadki. Przewracał się dwukrotnie w porcie, przechylał na pełnym morzu, zderzał z innymi kutrami rybackimi oraz miewał wiele awarii silnika. We wrześniu 1986 roku wybuchł na nim pożar ciężarówki na wyższym pokładzie, który rozprzestrzeniał się. Po remoncie w Hamburgu armator zalał nielegalnie pokład 60 tonami betonu, co w konsekwencji przeciążyło jednostkę i pogłębiło jej wcześniejsze problemy ze statycznością, wynikające z wadliwie zbudowanej nadbudówki i systemu balastowego. 10 stycznia 1993 roku podczas cumowania w Ystad prom uszkodził furtę rufową. Usterka ta nie została zgłoszona do organów administracji morskiej, a armator jednostki postanowił przeprowadzić naprawę stopniowo podczas postoju statku w Świnoujściu, bez kierowania go do stoczniowego remontu. Prac naprawczych nie zakończono przed wyruszeniem w ostatni rejs, w wyniku czego furta nie spełniała wymogów szczelności przeciwnaporowi wody. 13 stycznia 1993 roku prom Jan Heweliusz wyruszył ze Świnoujścia w kolejny rejs o 23:35. Statek wypłynął z 2-godzinnym opóźnieniem spowodowanym trwającą naprawą furty rufowej i ruszył z maksymalną prędkością w kierunku Ystad, próbując odrobić opóźnienie. Tej nocy, gdy doszło do katastrofy na morzu, szalał potężny sztorm. Na bliźniaczej jednostce Heweliusza promie Kopernik wskazania anemometru przekroczyły maksymalną skalę pomiaru. Mimo tak trudnych warunków wszystkie promy zdecydowały się wypłynąć, ponieważ ruch był wyjątkowo duży, a kolejne ciężarówki czekały już na załadunek do Szwecji. Wbrew zaleceniom, pomimo silnego bocznego wiatru, załoga uruchomiła system kompensacji przechyłu, który służy do wyrównywania obciążenia ładunkiem. System ten powinien jednak zostać wyłączony przed wejściem w morze, ponieważ nie reaguje wystarczająco szybko na nagłe przechyły jednostki. Kiedy siła wiatru na moment osłabła, statek zmienił kurs, przez co wiatr zamiast oddziaływać na odpowiednio zbalansowaną burtę, uderzył w przeciwną stronę. W efekcie dwie dotąd równoważące się siły połączyły się, powodując gwałtowną utratę stabilności. Około godziny 4 rano potężny podmuch wiatru uderzył w kadłub, a prom zaczął niebezpiecznie się przechylać. Gdy zerwały się mocowania i ciężarówki zaczęły się przemieszczać po pokładach, jednostka straciła równowagę i nie była już w stanie utrzymać się na wodzie. O 5:12 Jan Heweliusz przewrócił się do góry dnem. Podczas próby wezwania pomocy załoga nie znała dokładnej pozycji statku, co opóźniło akcję ratunkową. Kadłub Heweliusza, unoszący się dzięki uwięzionemu wewnątrz powietrzu, dryfował jeszcze przez kilka dni po Bałtyku, jednak ratownikom nie udało się dostać do wnętrza jednostki. Według znalezionych informacji główną przyczyną katastrofy była decyzja o zmniejszeniu prędkości promu w czasie silnego wiatru i wysokiej fali, co doprowadziło do utraty sterowności jednostki. Próby jej odzyskania poprzez użycie dziobowego steru strumieniowego nie przyniosły efektu. Urządzenie napędzane silnikiem elektrycznym często się przegrzewało i wyłączało. Do niekontrolowanego zwrotu na wiatr doszło w chwili, gdy siła wiatru na moment osłabła, a jednocześnie ster strumieniowy przestał działać. Głównym powodem utraty panowania nad statkiem była zbyt mała prędkość, która uniemożliwiała prawidłowe funkcjonowanie steru rufowego. Kapitanowie pobliskich jednostek przepływających w pobliżu bezskutecznie wzywali Heweliusza do zwiększenia prędkości, co mogło poprawić jego manewrowość w tak trudnych warunkach pogodowych. Choć wielu pasażerom udało się opuścić statek, większość zmarła z wychłodzenia. Woda miała 2 stopnie, a silny wiatr i wysokie fale dodatkowo zalewały tratwy. Większość z nich była też ubrana w piżamy, ponieważ cała sytuacja wydarzyła się w godzinach nocnych. Trzeba również zauważyć,
powiedzieć, że na tak dużą liczbę ofiar wpłynęły także działania służb ratowniczych, ponieważ na przykład ratownicy z niemieckiego statku Arkona nie schodzili do rozbitków, ograniczając się jedynie do spuszczenia im siatki. Zdarzyło się również, że spuszczona ze śmigłowca lina z pasem przewróciła jedną z tratw do góry dnem. Praktycznie jedynie obsługa była ubrana w kombinezony uniemożliwiające zanurzenie się, natomiast popełniono również błąd otworzenia tratw ratunkowych jeszcze na pokładzie. W katastrofie zginęło 56 osób, 20 członków załogi i 36 pasażerów, w tym 2 dzieci. Uratowano 9 marynarzy. Wróćmy jednak do 2000 roku, kiedy to wybraliśmy się na wyprawę do nawiedzonego szpitala, gdzie właśnie w piwnicach zaraz obok niego stworzono tymczasową kostnicę dla ofiar Heweliusza. Dzisiejszy odcinek będzie inny niż zwykle. Tym razem nie wybierzemy się do opuszczonego miejsca, a do hotelu, którego budynek niegdyś był tak zwanym ruskim szpitalem. Zanim jednak odrestaurowano obiekt, pełnił on funkcję największej w Świnoujściu lecznicy, z którą powiązane jest wiele mrocznych historii. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że po opuszczeniu szpitala przez Sowietów zaczęły dziać się w nim dziwne rzeczy. W oknach widywano wyglądające zza firan twarze. Światła same się zapalały i gasły, a wieczorem po terenie przechadzała się szara zjawa w radzieckim mundurze. Pewne jest to, że w piwnicy było prosektorium oraz na terenie szpitala przechowywano zwłoki ofiar promu Heweliusz. Aby sprawdzić te wszystkie legendy, dzisiejszą noc spędzimy w 2 oddzielnych pokojach, pod czujnym okiem kamer rejestrujących wszystkie wydarzenia w pomieszczeniach. Nawiedzone historie odnoszą się do czasów, kiedy był tutaj szpital, a nie hotel. Potwierdźmy więc to razem w tę noc. Ja wiem, że ten szpital, hotel nie jest opuszczony, ale właśnie tak ma być, ponieważ kiedy był tutaj szpital, miejsce było opuszczone. No wiadomo, po jakimś czasie. W tym momencie na szczęście ktoś odrestaurował ten budynek i zrobił tutaj hotel Cesarskiej Ogrody. I właśnie dlatego dzisiaj spędzimy tutaj noc w 2 oddzielnych pokojach hotelowych. Szpital ogólnie uważany był za nawiedzony i każdy, kto mieszkał w Świnoujściu, znał legendę właśnie o głosach, osobach zakrwawionych, które przemierzały korytarze. Oczywiście mamy zgodę właścicieli, za co bardzo dziękujemy, żebyśmy mogli tutaj nagrywać. Spędzimy sobie noc w 2 oddzielnych pokojach, oczywiście z kamerami na podczerwień przez całą noc. No ale posłuchajcie historii, dalszej części historii tego miejsca. Na podstawie zarządzenia pruskiego ministra spraw wewnętrznych obowiązek leczenia biednych, bezdomnych i marynarzy spadł na gminę, a w tym przypadku na miasto Świnoujście. Dlatego po latach postawiono szpital mogący przyjąć prawie 1000 pacjentów. Jego prawdziwa historia jednak zaczyna się w czasie II wojny światowej, kiedy to został zajęty przez Armię Czerwoną. Możliwość leczenia w placówce przysługiwała tylko radzieckim żołnierzom i ich rodzinom. Polacy musieli mieć odpowiednie pozwolenia lub kontakty. Okazało się, że pacjentów było o wiele mniej niż szpital mógł przyjąć. Dlatego wykorzystywano tylko jego część. To skutkowało szybkim niszczeniem nieogrzewanych i porzuconych sal. W piwnicy obok prosektorium znajdowało się pomieszczenie, w którym dokonywano sekcji zwłok. Po upadku komunizmu polskie władze odzyskały szpital dopiero z początkiem listopada 1992 roku. Okazał on się być jednak w tak opłakanym stanie, że nie kontynuowano leczenia w obiekcie, a po prostu go porzucono. Stan ten utrzymywał się przez kolejne lata, aż znalazł się inwestor, który odnowił stary szpital i zaadoptował go na hotel Cesarskie Ogrody, który w 2012 roku powitał pierwszych gości. W ogóle samo kręcenie filmu w takiej postaci jest dla nas dosyć dziwną rzeczą, niekomfortową, bo nie jest on opuszczony. Mieszkają tutaj normalni ludzie, a my po prostu sprawdzamy w tym momencie legendę właśnie związaną z duchami, z krzykami, więc Ze zjawami. Coś więc dajcie nam fory, tak, nie? Powiedziałbym, że coś na zasadzie, jak widzieliście ten horror 1408 pokój. Tak, ten pokój, dokładnie. Tak właśnie chcemy to zrobić i dajcie nam dzisiaj fory, bo słuchajcie, to jest 1500 km za nami. Nagrane 6 odcinków, właśnie wróciliśmy z Niemiec, więc zabierzmy rzeczy, chodźmy do pokoi i tam zobaczycie co dalej. Przede wszystkim to jest też jeden z takich odcinków, gdzie będziecie mogli zobaczyć nas też bardziej od takiej prywatnej strony. Nie wiem, czy tak to powiedzieć na pewno. No tak, pierwszy raz, to nie? Zwykle nie pokazujemy jak śpimy. No nie, no będzie to dosyć dziwne.
Dziękujemy ślicznie. Dobra, miała być winda B. 4. piętro, tak? Nie wiem, jest winda. Światło. Ty, ale widać, że to jest szpital, co nie? Zobaczcie nawet na te przejścia, a szczególnie na te półokrągłe, to nie? Zgadza się. Jak które ci to... Tutaj akurat nie ma tego ścięcia, ale tam przy samej recepcji już było za drzwiami od razu. Tak, zwykle w polonijskich szpitalach, które były ścięte te rogi, co nie? Tylko w polonijskich, chyba w każdych po prostu. No mi to przypomina tą, jak ona się nazywa? Legnicę? Legnicę, no. Najwyższe 4. piętro, zawaleni mnóstwem sprzętu, taki w tym przypadku. Ale na przykład w tej walizce mamy cały sprzęt, który dzisiaj zobaczycie, jeżeli chodzi o duchy. Wszystko przemoczone w tej torbie, a tutaj ładowarki. No, trochę nas dzisiaj złączyło w Niemczech, co? O Jezu, jakbym z basenu wyszedł tylko po całym dniu, po prostu jestem padnięty. 412 mój, a twój? Nie mam pojęcia. 409. W ogóle? Czyli ten tu. Naprzeciwko Ja mam 12, czyli tam. Zobacz, mamy w ogóle skrajne, najdalej od siebie położone te. Dobra, to wbijmy, rozpakujmy się i widzimy się tu za chwilę. No i tak wygląda moje lokum. Za chwilę rozpakujemy sprzęt do ładowania, bo jutro dalsza część wyprawy. No i rozłożymy też sprzęt, który będzie śledził nasze każde ruchy. Wszystko co się będzie działo w tym pokoju całą noc. Słuchajcie, tak zwykle wygląda nasz dzień po każdej wyprawie w hotelu. Czyli najpierw jest zgrywanie, tak? No. Potem ładowanie wszystkiego. Ładowanie, tak. Bo tutaj jest ładowanie sprzętu, natomiast i tak większość jeszcze dzisiaj zabieramy ze sobą, więc się ładuje tylko w sumie bateria do aparatu, walizki z narzędziami i z kamerami. A najważniejsza walizka ta tutaj. Dzisiaj ze sobą zabraliśmy cały ekwipunek. O! Oczywiście to akurat są książki do podpisania, bo Tak. musimy tam dać. W opisie filmu, jakby ktoś jeszcze nie miał. Teraz tak, jedna kamera ta, do niej tutaj jest komplet ładowania, no zwykły jump starter do samochodu, ale najlepiej się sprawdza. A tu jest druga kamera i to jest ta, którą możecie znać z filmu z Łukaszem z Pałacu Dusz, bodajże z Domu Dusz. To chyba ty ją sobie weźmiesz, a ja wezmę tą, co nie? Tylko jeszcze statyw będziesz potrzebował. To dawaj, ustawimy kamery i pójdziemy na hotel, co? Tak jest. Dobra, chyba działa. Przynajmniej, no działa, bo się świecą lampy. Czyli tak, zapalę światło. To ja mam ustawioną kamerę tutaj na statywie, będzie centralnie celować w moje łóżko. Tu jest bardzo potężny powerbank przyczepiony, więc nie ma opcji, żeby to się cokolwiek z tym stało. I chodź kądziu ten. Do mnie? Zaczepimy u Ciebie, no. Jak się tutaj zgrywa, pokaż jak to u Ciebie wygląda. Zapraszam. Ja mam Oczywiście, znaczy tak, że trzeba nacisnąć. Jakie w ogóle te drzwi wydają straszny dźwięk, co? O, ty tutaj, tylko żeby ktoś Ci tutaj nie przylazł w nocy. Połączy. Ty to gdzieś Tutaj mamy gdzie? stolik, więc możemy to postawić. A nie lepiej tak, żeby było nie wiem co jakoś od góry? Widziałeś? Ruszam łóżkiem, to się lampka gasi. Masakra. No, pięknie. Weź, włączyłeś tą diodę? Jeszcze nie, później ją włączę. Jak ją się No zobacz, włączy? zobacz, no przekręcasz raz i... Przekręcasz raz i ona powinna świecić. No stary. Normalnie, wiesz jak to wygląda? Paranormal Activity. Masakra. No. Strasznie to wygląda. Strasznie dobrze. No i o to chodzi. Budynek główny, my jesteśmy tutaj na 4. piętrze, czyli Na strychu. na strychu. Tutaj jest willa teraz, a wcześniej było to miejsce właśnie, gdzie Leżały tak naprawdę ciała z katastrofy Heweliusza. I co najlepsze, że dzisiaj chcieliśmy zobaczyć to miejsce i podziemia tego budynku, gdzie jesteśmy teraz,
Ale będziemy to mogli zrobić dopiero... Jutro jak przyjdą panowie technicy, którzy mają klucze. Dokładnie, i nam otworzą. Tak jest. Przypomina mi się naprawdę Legnica. Tobie też? No, tylko że trochę inny stan, można powiedzieć. Wiesz, plus jest teraz taki, że po prostu jesteśmy w hotelu... Zobaczymy po Nocą, co nie? Po cichutku, wiadomo. Ale zobacz. Ty, ale to musieli przebudować. Tą stronę będziesz miał dłuższy. Właśnie te... Co są? Legnice, to takie drzwi też były co jakiś czas. Mhm. Tylko, że to było dłuższe, wiesz? No tak. Ale wydaje mi się, że po prostu... Bo zobacz, tu są magazyn pościeli, tu są już pokoje. To wydaje mi się, że w tamtą stronę, to nie? To, co jest tu, zobacz tu. Ten pokój 319 No. został pewnie wybudowany i przedzielił na pół. Zobacz. Ty, nie przedzielił. No właśnie. Nie przedzielił. Dokładnie. I jest właśnie cały korytarz. Dokładnie tak to powinno wyglądać. Są kolejne pokoje. Idź pierwszy, zapraszam. Dokładnie tak to powinno wyglądać. Chciałbym, słuchajcie, powiedzieć jeszcze raz, że to jest naprawdę ewenement, że ktoś odnowił coś takiego, co nie? Były szpital. Co się rozpadało. Tak. Wszyscy znali Świnoujściu ten szpital, wszyscy wiedzieli, co się tutaj dzieje. Wszyscy znali legendy przede wszystkim. Legendy i właśnie te legendy uchroniły go przed wyburzeniem, bo taki mieli pomysł. Natomiast znalazła się firma, był przetarg, wygrała ta firma z Poznania bodajże, tak? I odnowili to, zrobili tutaj hotel i naprawdę świetna robota, bo to jest coś, co nam na przykład na tym zależy, co nie? Tak, Żeby te zabytki przetrwały na naszych filmach, czy tak jak tutaj, to już jest w ogóle super, tak? Natomiast sama kwestia nawiedzeń uchroniła ten szpital właśnie przed wyburzeniem, ponieważ niektórzy się chyba bali podejmować tego tematu, co nie? A propos legend, to są trzy. Jedna to jest taka, że słychać tutaj jęki, wrzaski. Druga to jest taka, że widać pojawiające się różne postacie w oknach. Mówimy jeszcze o czasach, jak tutaj był szpital. Trzecia natomiast to jest o tym, że chodzi tutaj postać, zakrwawiona zjawa, zakrwawiona postać. A co najlepsze, że mamy pokoje u samej góry i z tego, co mi się wydaje, jesteśmy jedynymi osobami na tym piętrze. Ale chodźcie jeszcze dalej. Zobaczycie, jak wygląda szpital, hotel na innych piętrach, a w szczególności w piwnicy. Wybieramy się windą na najniższe piętro, ponieważ tam nam pani na recepcji powiedziała, że jeszcze są Zdjęcia właśnie pokazujące, jak to wyglądało przed remontem. 1912 rok. To jeszcze było zanim został wybudowany ten, znaczy był ten poprzedni, to nie? Tak, ten mniejszy. Ten pruski jeszcze chyba, tak? Ten mniejszy. A, dobra, patrz. Typowo dla Rosjan, widzisz? Aha. Eskulep, no. Okej, to są właśnie nasze klimaty. A to są chyba te wille teraz, co nie? Czyli prosektorium. Czyli nie, tu Heweliusz był. Dokładnie. A, dobra, drzwi. Tutaj mam do góry. Mhm. Teraz są już chyba. Na porównanie, ale teraz i tak. No, dokładnie. Zobacz, że my już jesteśmy niżej, widzisz? To jest poziom gruntu tutaj. Czyli że gdyby tak było, to teraz znajdują się prosektorium. Tak, albo gdzieś tu, albo tu było prosektorium i... Konkretnie to chodziło o prosektorium i salę do sekcji zwłok. Jest 23:27. To jedziemy teraz do swoich pokoi, tak żeby o tej północy już być w pokojach, tak? No, żeby się ogarnąć i pójść spać. Dokładnie. No i wiadomo, północ to tutaj, tak? Tak. Północ to godzina duchów. Teraz ja będę musiał zgrać filmy z tego aparatu, a to znaczy, że nie będę mógł kręcić. Więc po prostu przez ten czas pójdę się kąpać i za 27 minut będzie północ. I o północy się widzimy.
A tutaj będziecie mieli mały przedsmak. Jeszcze nie wyłączamy światła, ale kamerę zostawię włączoną i zobaczymy, co będzie. Zaraz zaczniemy zabawę. Pokój 1408. Powiem wam szczerze, że to chyba pierwszy raz, gdzie ja śpię samemu poza domem. Kompletnie w tego pokoju. Co prawda nie podałam Kuby, ale w hotelu nigdy sobie nie spałem. No i do zobaczenia rano. A ja zaczynam ładować i lampę pod kamerą, i kamerę, aby jutro móc sprostać kolejnym wyzwaniom, a mianowicie naszym kolejnym wyprawom urbexem. Do zobaczenia. Wiecie, co się robiło w lustrze? Jest taka legenda. Wmawiało się jakieś imię do lustra 3 razy. Krwawa Mary chyba, albo Bloody Mary. Jeszcze raz powiem, może przyjdzie, ale nie będziemy tego testować. Krwawa Mary. Zobaczymy, co przyniesie nam ta noc w tym hotelu. A tak dokładnie to w niegdysiejszym szpitalu poradzieckim. Ja jeszcze ustawię sobie budzik na 3 w nocy, bo to podobno też jest ta godzina duchów. I wstanę na chwilę. Będę miał tutaj jedną kamerę przy głowie w razie co. I tam drugą, która będzie mnie kręcić. Jak się będę poruszał, będzie ona się uruchamiać, ale jeżeli cokolwiek by tutaj przeszło, jakbym się nie poruszał, to na to się powinno włączyć. Trafiłem na 12. Godzina duchów. Albo 3, tam 23, coś takiego. Zobaczcie, jesteśmy na samej górze. Powiedziałem wam, co wiedziałem. Jestem zmęczony, więc ciężko składa mi się zdania, naprawdę. Widzimy się jutro, cześć. Jest 10 minut po północy. No jest trochę prześwietlone jest w tym aparacie. W ogóle to, czym się posługuje to światło, co tutaj widzicie, to jest tylko światło telefonu. Jest 3 rano. Godzina duchów. Idziemy sprawdzić tą kamerę, czy ona na pewno dobrze nagrywa. Normalnie włącza się jak... i się przezmienia jak śpię. Działała dalej. I dalej iść spać. No i mamy 7 rano. Przeżyłem. Czemu miałem nie przeżyć? Nic takiego się nie działo. Miałem tylko jakieś dziwne sny, ale to zawsze jest, jak się jest w nowym miejscu. No dobra, no to co? Idziemy zjeść śniadanie i później dokończymy tę historię. Tak. Po rozmowie z panami technikami dowiedzieliśmy się, że to jest najniższy poziom, już nie ma niższego poziomu, po prostu jest piach. I to właśnie tutaj, w tych pomieszczeniach obok, tam gdzie jest stołówka oraz basen, mieliśmy prosektorium i kostnicę. To właśnie o tym miejscu narosło najwięcej legend, no bo wiadomo, że jeżeli śmierć, no to ludzie to zaraz łapią z duszami, z nawiedzonymi miejscami, więc właśnie tutaj gdzieś sobie podobno dusze maszerowały, że tak powiem. W tym momencie, jak widzicie, jest to wszystko pięknie odnowione. Bardzo ładnie to wygląda. Spacerowaliśmy tutaj wczoraj tuż przed północą, nie wiem czy pamiętasz. Pamiętam. I nic się nie działo, także słuchajcie, idziemy teraz po klucze i do Heweliusza. Wychodzimy z hotelu, a niegdysiejszego ruskiego szpitala, tak zwanego ruskiego szpitala, i udajemy się do tego budynku. W tym momencie nazywany on jest willą. W momencie, kiedy tutaj jeszcze był szpital, tutaj były sale operacyjne i to jest potwierdzone info od panów z ochrony, bo dużo osób mówi, że ciała z Jana Heweliusza były właśnie tutaj przechowywane, w tym głównym gmachu, a tak naprawdę było to w środku. Chodźcie, zobaczymy, jak to wygląda. W 1993 roku w styczniu miała miejsce katastrofa Heweliusza
i to właśnie w tym miejscu, w którym się znajdujemy, składowano zwłoki właśnie z tej katastrofy. Nie przeżył nikt z pasażerów, tylko parę osób, bodajże 9 z obsługi dzięki specjalnym skafandrom. Warto nadmienić, że wtedy woda miała około 2 stopni, więc naprawdę każdy, kto do niej wpadł, już raczej nie wyszedł. Miało to wszystko miejsce około 5:17, więc ludzie jeszcze zaspani w piżamach często, no po prostu byli zaskoczeni tym, co się działo właśnie na tym Heveliusza. Tutaj zostali przewiezieni na innym promie Jan Śniadecki i właśnie zostali tutaj składowani, ponieważ ten cały teren jeszcze wtedy był opuszczony. Dlatego wybrali to miejsce, ponieważ wszystkie kostnice miejskie były przepełnione. Ciał było na tyle sporo, że nie mieli, mówiąc kolokwialnie, gdzie ich zmagazynować. Wybrali właśnie te podziemia. Pamiętajcie, że był to styczeń, temperatura na zewnątrz panowała niska, no więc była to lodówka. Powiem, że była to lodówka. Zdało to swój egzamin. Teraz, jak widzicie, jest to wszystko odnowione. No i są tutaj magazyny hotelowe. Łącząc to z całą historią właśnie z tymi duchami przemierzającymi korytarze, czy dźwiękami, różnymi jękami, plus jeszcze wiatr, który świszcze przez korony drzew przelatujące, no to budzi właśnie tą ludzką wyobraźnię i właśnie budzi, tworzy te wszystkie legendy. Natomiast pamiętajcie, że to wszystko jest w naszej głowie. Podsumowując, po nocy spędzonej w hotelu jednoznacznie możemy stwierdzić, że nie zasługuje on na miano nawiedzonego i nigdy taki nie był. Dementujemy więc tę ewentualną plotkę. Wszystkie legendy i rzekomo widziane zjawy wiązały się z okresem, kiedy był tutaj szpital, a nie hotel. Obecnie jest to pięknie odnowiony zabytek, któremu podarowano drugie życie. I tutaj kończy się nasza wyprawa, tym razem po nieopuszczonym hotelu. Czy on jest nawiedzony, czy nie, no to sami widzieliście dzisiaj, natomiast zachęcamy Was, żebyście spędzili tutaj noc I sami się o przekonali. tym przekonali w hotelu Cesarskiej Ogrody w dniu dzisiejszym tak zwanym ruskim A szpitalu. naprawdę warto. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.